Cześć, dziś zapraszam na czekoladowy biszkopt z rewelacyjnym kremem na bazie twarogu, bardzo prostym w przygotowaniu, z truskawkami, ale możesz użyć też dowolnych innych owoców, również mrożonych. Zapraszam. Zaczynamy od biszkoptu. 8 białek. Ubij na sztywno. Ja używam tutaj jajek w rozmiarze L. Jajka do biszkoptu powinny być wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, a białka bardzo dokładnie oddzielone od żółtek. Kiedy piana z białek będzie już sztywna, powoli dosyp 1 szklankę, czyli 200 g cukru, cały czas ubijając. Pianę ubijaj około 7 do 10 minut. Mikserem planetarnym będzie zdecydowanie szybciej niż mikserem ręcznym. Generalnie ubijać należy do momentu, kiedy cały cukier rozpuści się w pianie, a piana będzie wyraźnie błyszcząca i sztywna. W międzyczasie 200 g mąki pszennej typu 450, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 5 łyżek kakao. Wymieszaj razem dokładnie. Kiedy piana z białek będzie już ubita, dodaj 8 żółtek i wymieszaj krótko, tylko tyle, aby wszystko się połączyło. Następnie powoli w kilku podejściach dolej 8 łyżek, czyli 120 ml gorącej wody. Całość wymieszaj krótko do połączenia się składników i odstaw mikser na bok. Do ubitej piany przesiej suche składniki, koniecznie przesiej, ponieważ kakao trudno jest rozmieszać w wersji nieprzesianej. Suche składniki przesiewaj po 2-3 łyżki na raz i za każdym razem dokładnie mieszaj. Gotowe ciasto przełóż do blaszki, której dno wcześniej wyłóż papierem do pieczenia. Tylko i wyłącznie dno, bez boków, jeśli chodzi o biszkopt. Moja blaszka ma wymiar 24 na 35 cm. Całość wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Biszkopt piecz na drugim poziomie od dołu przez mniej więcej 40 minut lub do suchego patyczka. W momencie, kiedy biszkopt jest upieczony, nie przedłużaj pieczenia, tylko od razu wyjmij go z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Kiedy biszkopt całkowicie będzie wystudzony, przekrój go na 3 cienkie blaty. Jeśli masz problemy z krojeniem biszkoptu, najlepiej upiec go 1-2 dni przed pieczeniem, wówczas zdecydowanie łatwiej będzie go przekroić. 1 szklanka przygotowanej wody, 2 łyżeczki cukru lub więcej do smaku i 4-5 łyżek soku z cytryny wymieszaj razem. Następnie odstaw na czas przygotowania kremu. 2 galaretki truskawkowe lub malinowe rozpuść w 2 szklankach gorącej wody. Następnie 250 g miękkiego masła i 4 łyżki cukru pudru, może być więcej do smaku albo mniej. Utrzyj razem na puszystą masę około 5-7 minut, w zależności od miksera. Do utartego masła powoli po łyżce dodawaj 500 g białego sera. Mój ser jest serem takim z kostki, tłustym, śmietankowym, przetartym wcześniej przez sito. Ser można też zblendować blenderem ręcznym, taką końcówką do blendowania np. zup. Albo przepuścić przez maszynkę do mięsa. Do wymieszanego dokładnie kremu dolej jeszcze ciepłą galaretkę. Galaretka tak naprawdę może być nawet prawie gorąca, całość dokładnie wymieszaj. Gdyby, tak jak ja, ponieważ moja galaretka była wystudzona, całość się zważyła, wystarczy, że podgrzejesz krem do momentu, aż wszystko się połączy i utworzy jednolitą masę. Ważne jest, aby całości nie gotować i nie podgrzewać też za mocno. Chodzi tylko o połączenie się składników. Gotowy wymieszany krem odstaw na chwilę do momentu, kiedy krem zacznie wyraźnie tężeć. I teraz pierwszy blat biszkoptu ułóż w rancie i nasącz mniej więcej 1/3 przygotowanego ponczu. Następnie na wierzchu ułóż około 300-400 g drobno pokrojonych truskawek i całość przykryj prawie połową przygotowanego kremu. Ułóż kolejny blat, znowu nasącz. Kolejna warstwa 300-400 g truskawek i reszta kremu pozostaw jakieś 3-4 łyżki po to, aby później posmarować wierzch ciasta. Całość przykryj ostatnim blatem, nasącz pozostałym ponczem i na wierzchu rozsmaruj pozostały krem. Następnie ciasto wstaw do lodówki, a w międzyczasie 2 galaretki truskawkowe rozpuść w 4 niepełnych szklankach gorącej wody. Gdy galaretka zacznie tężeć, wylej ją na wierzch ciasta. Ciasto najlepiej jest schłodzić w lodówce przed krojeniem przez kilka godzin albo zostawić je na całą noc. Smacznego! A więcej sprawdzonych, skutecznych przepisów znajdziesz w moich książkach.
Kup już teraz, zapraszam do sklepu Orchideli.